Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, które często pojawia się w komentarzach i pytanie to dotyczy ubioru w Turcji. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak różni się ubiór kobiet w Turcji w zależności od regionu, a także o tym, jak ja się w tym wszystkim odnajduję, co ja tutaj ubieram i jakie mam rady dla osób, które przyjeżdżają do Turcji na wakacje, na wycieczkę. Więc jeżeli Was to interesuje, no to zostańcie ze mną. Generalnie rzecz biorąc, zachód Turcji jest już dużo bardziej nowoczesny i otwarty w porównaniu ze wschodem Turcji, który wciąż jest dość konserwatywny i przywiązany do tradycji. Ale oczywiście też pamiętajcie o tym, że to jest takie generalizowanie. Bardzo tutaj będę mówić ogólnikowo, no bo to też wszystko zależy, gdzie dokładnie się znajdujecie. Niezależnie od tego, czy to będzie zachód Turcji, czy to będzie wschód Turcji. Wiadomo, że inaczej ludzie będą się ubierać w dużych miastach, w miastach turystycznych, inaczej w mniejszych miejscowościach, które turystyczne nie są, a już zupełnie inaczej na wsiach. Także to też oczywiście bierzcie pod uwagę. Ale no generalnie rzecz biorąc, na zachodzie widać już dużo wyraźniej te zmiany, odejścia od tradycji. Pewnie o tym wiecie. Większość z Was oglądających mnie tutaj jeździ do Turcji regularnie na wakacje, albo przynajmniej raz w Turcji było. Czy też oglądacie tureckie seriale. Widzicie, jak to wygląda. Na zachodzie Turcji dziewczyny ubierają się zupełnie normalnie, tak jak my, kobiety w Polsce. Nie zasłaniają włosów, robią sobie makijaże, układają włosy i ubierają normalne, nowoczesne ubrania. Dlaczego? No dlatego, że zachód Turcji jest bliżej do zachodu i przyjeżdża bardzo dużo obcokrajowców, zarówno turystów, jak i obcokrajowców, którzy już sobie chcą zamieszkać w Turcji na stałe. I wiadomo, że no, te kultury się mieszają, to wszystko ma na siebie wpływ. Co nie znaczy, że na zachodzie Turcji nie można zobaczyć zasłoniętych dziewczyn. Są też i takie, są wiadomo, nawet na zachodzie Turcji rodziny bardziej konserwatywne, bardziej tradycyjne, więc można dziewczyny z chustą na głowie też zobaczyć i ubrane z bardzo skromnie. Ale też na co ja zwróciłam uwagę, to, że Turczynki w ogóle na to nie zwracają uwagi, jak dana dziewczyna jest ubrana. Bo często widzę koleżanki, jedna jest zasłonięta, ma chustę na głowie, druga jest zupełnie odkryta, skąpo ubrana i one się przyjaźnią, spędzają ze sobą czas i nie ma to dla nich żadnego problemu, więc to jest, myślę, bardzo pozytywne w tym wszystkim, że nikt od nikogo nie wymaga, że ty masz się ubrać tak, a ty masz się ubrać tak, a jeżeli ty tak wyglądasz, to ja nie będę się z tobą zadawać, a jeżeli ty tak wyglądasz, no to ja nie będę się z tobą przyjaźnić. Nie ma raczej czegoś takiego. Jest taka tolerancja w tym. Jeżeli też, muszę o tym wspomnieć, bo często słyszę takie opinie, Polacy przyjeżdżają do Turcji na wakacje, na all inclusive, obserwują ludzi, którzy są z nimi w tym samym hotelu i widzą na przykład kobietę, która jest zupełnie zasłonięta, ma ubraną burkę czarną, wszystko jest zasłonięte, widać tylko oczy i później wracają do Polski i opowiadają, że Turczynki to tak się ubierają. Nie. Pamiętajcie o tym, że no nie wiem, no to jest chyba logiczne, no bez sensu, że to tłumaczę, no ale muszę. Jeżeli jesteście w hotelu i w tym hotelu są inni ludzie, to prawdopodobnie to też są turyści, którzy przyjechali do Turcji z innego kraju, tak jak wy. Więc jeżeli widzicie kobietę w burce w zachodniej Turcji, to prawdopodobnie to nie jest Turczynka, tylko kobieta z innego kraju, w którym obowiązuje taki strój i też ona tego na wakacjach też przestrzega. 2 razy też powiedziałam w tym samym zdaniu. Nieważne. Tak, pamiętajcie o tym. Rzadko widywane są kobiety w burkach w Turcji, bo
ubieranie burki zostało zakazane w momencie, kiedy upadło Imperium Osmańskie i została utworzona Republika Turecka. Ale o tym nie będę opowiadać, bo o tym wszystkim opowiadałam na filmie o Atatürku, więc jeżeli Was to interesuje, nie widzieliście tego, no to tutaj po prostu podam link i tam sobie zobaczcie. Więc no, ubieranie burek w Turcji jest od dawna zniesione i raczej się to na zachodzie Turcji nie zdarza. Na wschodzie owszem. Na wschodzie Turcji widuję takie kobiety. Widuję bardzo dużo kobiet, które ubrane są po prostu skromnie i mają zasłonięte włosy chustą, ale widzę też dużo kobiet ubranych normalnie. Więc teraz właśnie przejdę do tego, jak to jest na tym wschodzie. Dokładnie. Zanim Wam to wszystko wytłumaczę, to muszę powiedzieć jeszcze raz o takim podziale administracyjnym Turcji. Bo często, kiedy mówię Wam, że mieszkam w Van Erciş, no to mnie pytacie, to w końcu mieszkasz w Van czy w Erciş? Turcja podzielona jest na prowincje, tak samo jak Polska na województwa. Czyli Van, prowincja Van, to jest takie jakby województwo, którego centrum, którego stolicą jest miasto Van, Van Merkez. Ale do tego województwa Van należą też okoliczne miejscowości, w tym też Erciş. My w Erciş właśnie mieszkamy. Czyli mieszkamy w miejscowości Erciş, ale ona należy do Van. Dlatego mówię, że mieszkamy w Van Erciş. Mam nadzieję, że to jest jasne teraz. I tak, wiadomo, że można zauważyć inny strój kobiet w zależności od tego, czy pojedzie się do Van Merkez, do miasta Van, czy porusza się właśnie po naszej małej miejscowości Erciş, czy już w ogóle jeżeli wybierzemy się na wieś. Jeżeli wybierzemy się do Van Merkez, do centrum prowincji Van, to tam można zobaczyć dziewczyny ubrane zupełnie tak jak na zachodzie Turcji. To jest duże miasto i szczególnie jeżeli pójdziemy do centrum handlowego, jeżeli pójdziemy na ulicę, na której jest dużo różnych kawiarni, pubów, knajpek, jeżeli pójdziemy do klubu, do takich miejsc, można bardzo dużo zobaczyć dziewczyn zupełnie odsłoniętych, tak jak ja, a nawet bardziej. Ostatnio właśnie jak byliśmy w centrum handlowym w Van, to widziałam nawet sporo dziewczyn w krótkich miniówkach i z dekoltami. Także jak najbardziej. Jeżeli chodzi o Erciş, no to tutaj jest trochę inaczej. Tutaj wciąż dużo rodzin jest bardzo tradycyjnych i widać to, jak człowiek się porusza tutaj po mieście, kto jest stąd, a kto tutaj przyjechał tak jak my. Opowiadałam już na tym filmie, dlaczego my tutaj jesteśmy na wschodzie Turcji. Myślę, że już wiecie. No jesteśmy tutaj ze względu na pracę Nuriego. Nuri jest nauczycielem, pracownikiem rządowym, memurem, to się tak nazywa, i memury są wysyłane na początku swojej kariery zawodowej na wschód Turcji, żeby ten wschód Turcji się rozwijał. No i nie tylko my przyjechaliśmy, wiadomo, jest tych nauczycieli z zachodu tutaj sporo. Są też lekarze, są też policjanci, pielęgniarki i tak dalej. I jeżeli przyjeżdżają tutaj kobiety z zachodu, no to one cały czas się tutaj ubierają tak, jak się ubierały na zachodzie. Tak samo jak i ja. I to widać właśnie jak wyjdziemy gdzieś sobie tutaj do miasta, czy na zakupy, czy gdzieś na obiad, czy coś. Widać na pierwszy rzut oka, bym powiedziała, kto jest stąd, a kto przyjechał. Osoby przyjezdne wyglądają tak jak ja. Tutejsze Kurdyjki raczej ubierają się skromnie, raczej zasłaniają sobie włosy. Chociaż zauważyłam też to, że im więcej pojawia się tutaj tych pracowników rządowych z zachodu, tym coraz częściej, szczególnie młode dziewczyny, pomału też zaczynają od tej tradycji odchodzić. To młodsze pokolenie już też tutaj coraz rzadziej się zakrywa. Nawet tutaj, gdzie jest takie bardziej konserwatywne środowisko, gdzie faktycznie kobiety się tutaj zasłaniają, to ja nie mam tutaj żadnego problemu. Ubieram się zupełnie normalnie, tak jak to robiłam w Polsce i zresztą Wy sami to widzicie na filmach. Nieraz wrzucam vlogi, gdzie jesteśmy w terenie.
Bo widzicie, jak wyglądam. Nie zasłaniam włosów, normalnie się maluję, normalnie się ubieram. Nikt mi tutaj nic złego nie powie, nikt nie będzie tutaj ode mnie wymagał, że ja się będę teraz zasłaniać. Absolutnie nie. Czy się na mnie patrzą? Patrzą. Niezależnie od tego, co ja ubiorę, jak ja wyglądam, patrzą na mnie, dlatego że jestem obcokrajowcem i po prostu wzbudzam zainteresowanie tutejszych. Są ciekawi, skąd ja jestem i dlaczego tutaj przyjechałam. I tyle. I naprawdę to nie ma znaczenia, co ja ubiorę. Po prostu patrzą na moją twarz, ja mam jasne oczy, mam zupełnie inne rysy, mam bardzo bladą cerę, więc to zwraca od razu uwagę. A jeżeli chodzi o ubiór, normalnie się ubieram. Oczywiście powiem teraz też o tym, że trzeba pamiętać, że też nie można przesadzać. Wiadomo, że to, co ubieracie sobie w Antalii przy basenie, przy hotelu, na plaży, to tego nie wypada ubierać poza plażą. I tak jest też tutaj. No, jak ja jestem sobie w Antalii i sobie plażuję, no to ubieram się dość skąpo. No tutaj tak nie wyjdę, nawet jak jest upał. Myślę, że czułabym się niekomfortowo. No ale to jest chyba normalne, no bo to tak samo w Polsce, jak jedziecie sobie nad morze, no to wiadomo, na plaży się różne tam rzeczy ubiera, no ale później do miasta się tak nie wychodzi. A już szczególnie w bikini. Na to muszę Wam zwrócić uwagę. Pamiętajcie, jak plażujecie na all inclusive sobie w bikini na tej plaży leżcie, ale jak wychodzicie potem do miasta, czy nawet do hotelu, wiecie, zjeść, no to osłońcie się trochę, chociaż jakieś pareo, coś. No nie wypada tak siedzieć, wiecie, w gaciach, nie? To pamiętajcie. Więc tutaj na wschodzie raczej nie ubieram super króciutkich shortów, przy których będzie mi widać połowę pośladków, chociaż ja w ogóle takich shortów nie ubieram, więc to nie był dobry przykład. No wiecie, o co chodzi. Za bardzo roznegliżowana tutaj nie wyjdę, no bo po co właściwie? Więc to jedyna taka różnica między Antalią, plażowaniem, a pozostałą częścią Turcji. Jeżeli chodzi o Was, jeżeli chodzi o turystów, słuchajcie, takie rady. Jeżeli jedziecie na all inclusive, na plażowanie, ubierajcie sobie co chcecie. Tylko tak jak już mówiłam, jak potem schodzicie z tej plaży do ludzi, to się trochę zasłońcie. Jeżeli jedziecie na wycieczkę objazdową i zapuszczacie się tutaj w te tereny wschodnie, no to unikajcie takiego przesadnego negliżu, ale też nie bójcie się, możecie się ubierać normalnie, bo naprawdę nikt Wam nic tutaj złego nie powie. Nawet jeżeli ktoś będzie bardzo przesadnie konserwatywny i nie będzie mógł znieść tego, to i tak Wam się upiecze, bo Wy jesteście obcokrajowcami, jesteście turystami i gdzieś tam zawsze na te nasze wybryki tutaj przymykają oko. Więc o to się nie martwcie, ale pamiętajcie, że jeżeli będziecie mieć w planie swojej wycieczki zwiedzanie meczetu, no to do meczetu należy odpowiednio się ubrać. Mężczyźni nie powinni wchodzić w shortach, trzeba mieć długie spodnie. Kobiety muszą być zasłonięte, muszą mieć zasłonięte włosy. Najlepiej tak kobieta powinna wyglądać, żeby było widać tylko twarz, dłonie i stopy. Resztę wszystko powinno być osłonięte. No i do meczetu wchodzi się bez butów. O tym pamiętajcie. Także jeżeli w planie wycieczki jest zwiedzanie takiego miejsca, to po prostu zabierzcie sobie jakąś większą chustę, żeby okryć sobie i ciało, i włosy i będzie w porządku. No jednak to jest miejsce święte, takie są zasady i trzeba ich przestrzegać niezależnie z jakiego kraju się pochodzi. No i to chyba tyle z tego mojego wywodu. Czyli tak, podsumowując, ja tutaj w Turcji ubieram się normalnie, tak jak się ubierałam w Polsce. Niezależnie od tego, czy jestem na wschodzie Turcji, czy jestem na zachodzie Turcji. Muszę tylko pamiętać o tym, żeby na wschodzie nie przesadzać z negliżem, żeby po prostu nie wzbudzać jeszcze większego zainteresowania. Ale poza tym nikt ode mnie tutaj nie wymaga, żebym teraz się zasłaniała i zmieniała coś w swoim wyglądzie. Absolutnie nie. No dobrze, nie będę dalej się rozgadywać. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to po prostu zadajcie je w komentarzach. Jeżeli Wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie ten film i subskrybujcie kanał.
jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to jest dla mnie bardzo ważne. No i dla Was też, bo jak zasubskrybujecie, to nie przegapicie żadnego mojego filmu. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Görüşürüz.